Dzień dobry w nowym dniu, Michał Dudkowski i to jest mój kanał YouTube. Słuchajcie, dzisiaj jest Island Hopping. Idziemy właśnie na spotkanie z guidem, który nas zabierze na Łódź. Jest godzina 6 rano, wyobraźcie sobie. Nie wiem, jak ja wstałem. Where you are in McDonald's? Tak, jak przyjedziemy, mieliśmy przyjechać do McDonald's, takie miejsce spotkania, i mamy zadzwonić do kuya, czyli kolegi, można powiedzieć po filipińsku. Ogólnie wyglądam jak elefant i chciałbym też się odnieść do, sorry, tu jest bardzo głośno, do tego, dlaczego nie odciążę Agnes. No dlatego, żebyście nie mieli filmu. To jest jedna sprawa. Tam mówię o komentarzach. Maybe right side. Dlatego ja nie noszę teraz w tym momencie Lili, ponieważ nagrywam dla was film. Po drugie, pamiętajcie, że film trwa na przykład 20 minut, ale to nie jest tak, że Ola non stop nosi, bo się zatrzymujemy, czasami ja się bawię z Lili, jak się gdzieś zatrzymujemy, nie chodzimy non stop, że ona non stop nosi, tylko jakieś tam przejście z punktu A do punktu B, prawda? Od samochodu do restauracji, albo gdzieś na plac zabaw czy coś takiego. Dobra, jesteśmy pod McDonaldem. To jest takie centrum Panglao tak naprawdę, Alona Beach. Macie McDonalda i Jollibee. Dla osób, które lubią się bawić, no to tylko i wyłącznie Alona Beach na Panglao albo tak Bilaran. To są dwie takie miejsca, gdzie są imprezy. Dyskoteki i takie tam. Czuję się, że jak elefant, bo każdy ma gigantyczną, ciężką torbę. Nie wiem, co oni chowają tam do tych. No ja mam drona, kamerę i butelkę z wodą. I to jest tyle. Ale tutaj wiecie, pieluchy, prawda, ubrania na zmianę, ręczniki i tak dalej, i tak dalej. Więc to wychodzi tak, patrzcie. Can I call him now? Jest jedna torba, druga torba, trzecia torba i najcięższy plecak tutaj z tyłu na moich barkach. Na raptem 4-5 godzin. Dobra, widzimy się na łodzi albo przed łodzią, jak już znajdziemy kuję i będziemy przy morzu. Stąd do morza jest, tutaj macie ten taki główny deptak. Tak wygląda. Normalnie to jest deptak, tutaj samochody nie jeżdżą w ciągu nocy, wieczorem. I w tamtą stronę jest plaża jakieś 200 metrów. Ogólnie najdroższa ulica na Panglao, jak nie na całych Filipinach. Pieniądze wypłacone, można iść na wycieczkę. Dla tych, co nie wiedzą, to z każdego bankomatu za wypłatę na Filipinach pobiera się 250 peso. Większość bankomatów wypłaca maksymalnie 10 000 peso, więc uważajcie. Najlepsze bankomaty jak na razie to jest chyba China Bank. On wypłaca 20 000, można powiedzieć, wypłata jest 2 razy tańsza, bo wypłacacie 20 000 i płacicie tylko i wyłącznie 250 peso, a nie za każde, kurde, 250 peso to jest jakieś prawie 20 zł za wypłatę. Więc lepiej sobie wypłacić wcześniej. A, i taką rzecz wam powiem, bo jestem bardzo w szoku tutaj na Bohol i tak Bilaran, ponieważ w większości miejsc nie można płacić kartą, jak rezerwujecie przez Booking, tylko w jakichś takich najdroższych miejscach zauważyłem. Ale wiecie, w hotelu tylko cash, tylko gotówka. Tu w restauracji byliśmy za moimi plecami, powiedzieli, że mogę zapłacić kartą, ale 2,5% chyba więcej mnie zcharżują. Więc przy rachunku za 3000 peso prawie, bo bardzo droga restauracja, no to nie mała kwota. O, już widać tam na wprost morze, więc tam się udajemy. Na Filipinach, jak na Madagaskarze, kasę lepiej mieć w kieszeni. O, tam moja familia idzie. Ale fajna ta pogoda dzisiaj, powiem wam, tak o 6 rano. Filipińczycy ogólnie kładą się bardzo późno, wcześnie spać i bardzo wcześnie wstają. Zaczyna mnie to trochę śmieszyć, jak Jelin albo ja idziemy i tak ludzie patrzą. A? To ona? Czy nie ona? Może ona?
Nie, nie jestem pewna. Ale spostrzegawczy są Filipczycy, trzeba im to przyznać. Przynajmniej jeśli chodzi o TikToka, czy takie tam. Mamy teraz prawie niski poziom. I sporo osób się kąpie, ale głównie Filipczycy tak z rana. Tak widzę. To jakby, to wygląda jakby dopiero co z imprezy wrócili. Bo dużo takich grupek siedzi, prawda? I no jakby sobie pikniki robili, ale jest 6:20 rano, słuchajcie. Więc tak to wygląda. Słuchajcie, pamiętajcie, jak chcecie wiedzieć, skąd odpływają łódki, jak widzicie, no to jak dojdziecie do Alona Beach, to trzeba się kierować w prawą stronę i do końca. Bo tam już się plaża kończy i jak widać, wszystkie grupki stąd odpływają. Pewnie dlatego, że tutaj jest głębiej po prostu. A tak to wygląda z tej strony. Niby tak wygląda dla nas obcokrajowców, że tu jest rozpierdziel i wszystko, nie wiadomo co, gdzie i jak. Ale zobaczcie, tutaj przykładowo Straż Przybrzeżna, Coast Guard sprawdza wszystkie dokumenty. Tam stoi 2 kolesi albo 3, sprawdzają, czy każdy na łodzi ma założony kapok, prawda? I tak dalej. To tylko tak się wydaje z daleka, że tutaj jest pierdolnik. A i no w ciągu godziny się dowiemy, czy mamy szczęście, czy nie, i zobaczymy dolfiny, czy nas oszukali. 6 lat temu było tak, że miały być delfiny, a okazało się, że dawno ich nie było. Słuchajcie, to chyba nasza łódź, ma być prywatna, ale ktoś się do niej ładuje. What? Kuya is there? They want to buy like this. Because it's too... You can borrow. Baro na lang pa daw. Baro-baro na. Pewnie tą łodzią popłyniemy do innej, zaraz wam powiem. Taka wygląda na gorszą łódź niż ta, co była na Boracay. Z jakiego wieku można w Polsce pracować? 12, 14 lat? Mamy tutaj Kuję, który pracuje. How old he? Kuya, how old are you? 12. O, 12 lat. To jak prawie w Polsce chyba, nie orientuję się, nie pamiętam. Moja pierwsza praca w Polsce, jak miałem chyba 16 albo 17 lat, ulotki rozdawałem. A on już 12 lat i całe życie na łodzi. Jest! You want to play with Kuya? Mat ma kolegę do zabawy. Ale to ciężka praca, zobaczcie się, kurde. 12 lat. Busy pa si Kuya. Kuya I tak is przez całe working. życie będzie. Kuya working. Chyba że wygra w totka. Oh, later. Popatrzcie się, widzicie to? 12 lat. W Polsce by ktoś poszedł do więzienia za wykorzystywanie dzieci. Wszyscy patrzą. A to jest the father or I don't know, maybe it's ask? brother. Brother? Brother or father? Ay, name na mo Kuya. Pangalan? Digiboy ma'am. Digiboy. They just Know each other. A, no czyli to jest w ogóle not pracownik. related. Ani nie są połączeni, to nie jest ani brat, ani rodzina. Tylko po prostu przyszedł na łódź pracować, żeby pomóc rodzinie. Patrzcie, 12-latek już zarabia na mamę i tatę na Filipinach. To jest życie. Jakie poświęcenie bym powiedział. Ale też dobra nauka. Pamiętajcie, że w życiu ważniejsze od szkoły jest doświadczenie według mnie. Wiadomo, trzeba się nauczyć wszystkiego, ale doświadczenie przede wszystkim. Tak jak tutaj doświadczenie w pracy na łodzi. Od małego. Może później będzie pracował na kontenerowcach. Nic nie wiadomo. Płyniemy! Delfiny, nie? Dolphin!
Widzieliście delfiny? Oh, where's the dolphin? Nawala sila. You're good. A te wszystkie łodzie się śpieszą tutaj. Where's the dolphin? Na polowaniu na delfiny. Where's the dolphin, guys? Widziałem delfiny, nie wiem czy widzieliście? Takie malutkie delfinki trochę. Nie wyglądały na takie dorosłe. Ale tutaj jest no, jakieś 15 łodzi i wszystkie chcą zobaczyć, turyści chcą zobaczyć delfiny. Ale były, tym razem były. Where's the land? Where are they? Yeah, swim that one. You look, there is look. I hope there's more dolphins. Szukamy, gdzieś tutaj pod wodą są delfiny. Za tą łodzią są. O, tam. Za łodzią były. Widziałem. O, widzicie? Są, płyną cały czas. There! Są za łodzią. O, widzicie? There! Skubańce, małe skubańce. Wow! Piękne ssaki, słuchajcie. Jak chyba podobno najmądrzejsze. Poza ludźmi. Delfiny zobaczone, płyniemy na kolejny spot, czyli na wyspę Balisan Island. Balisan. Później napiszę tutaj na dole. Słuchajcie, nie zapomnijcie się dać komuś posmarować. Lin kupiła sobie okulary Cyciego. Wow! Oh my god! Całe 8 zł. To peso. I'm millionaire! Milioner! 100 million! Wyspa Bali Tasake. Patrzcie, jaka woda. Piękna woda. Wyspa Bali Tasake. Można tutaj z żółwami popływać. Zaraz spróbujemy odpalić sobie drona. Hi! Ano para mamata mo? Wow, guys. Oh my God! Say na ito rin. Island, Balikasag. It's Bali. Kasag. It's Island Bali. Kasag. You know what is kasag? No. It's a crab. A, wyspa kraba. Crab. Kasag. Okej, tłumaczą mi tutaj, że to jest wyspa kraba. Ogólnie wyspa ma jakieś 700 metrów średnicy, prawda? I zaraz sobie drona odpalimy, żebyście zobaczyli. Można to jest sanktuarium, jest ogólnie to jest rezerwat przyrody. Z żółwiami można popływać, ale najpierw musimy zaparkować. Patrzcie się, ile łódek. O. Bardzo dużo łódek. Można powiedzieć, że nie ma miejsca dla nas. Udało nam się bezpiecznie wylądować na wyspie Bali. Bali Tasake. Mati, how are you? O. Bardzo ładnie. Widać, że czysta woda tutaj, słuchajcie. Przepraszam jak pod słońce, ale mało co widzę w tych okularach, a bez okularów jeszcze mniej. Fajny widok, nie wiem czy to kamera pokazuje, ale przypomina się wyspa Pipi. Też palmy, cień, prawda? I plaża ładna. Tu mamy swoje miejsce do siedzenia.
Słuchajcie, dronem polatane, bardzo fajnie, wyspa dookoła obleciana. Widzieliście żółwie, 2 żółwie? Jest ich dużo więcej, tylko one wyglądają jak kamienie, jak są pod wodą. Ale tego jednego mi się udało uchwycić, gdy był na powierzchni. Więc jak widzicie, wszystkie te małe łódki musicie sobie wynająć turgaja, taką łódeczkę i oni z wami płyną i szukają żółwia. Jak znajdziecie, to możecie wskoczyć. Nie wiem, ile kosztuje. Ja dzisiaj robię za nianie, ponieważ Jerlin tylko z Bibi powiedziałem, że poszły, bo ja chcę polatać dronem. Powiem wam, że to fajne, podoba mi się takie oglądanie świata z góry dronem, prawda? I też to bardzo ładnie wygląda, dużo lepiej powiedzmy niż z tej perspektywy na plaży. What up, Matt? Do wody tutaj, wiesz co? Okej, tylko pójdę zostawić kamerę, okej? Idę z Mattem popływać, bo on tak jak ja uzależniony od wody, tylko że ja od słodkiej, a od każdej. Pobawiłem się trochę z Mattem i Lili, teraz niania się bawi z Mattem i Lili, a dokładnie Lili z Mattem się bawi. Nie, inaczej. Lili przeszkadza Mattowi, on się denerwuje. Ale to jak ktoś ma 2 rodzeństwa, to przeżył, prawda? A Jerlin cały czas zwiedza żółwiki. Tutaj ogólnie przystanek jest na 2 godziny, tak? Czyli o 7:45 przypłynęliśmy i 9:45 będziemy wypływać na jakiś snorkeling i tą plażę. Właśnie wróciłem z pływania z żółwami. Jak chcecie, to nie musicie brać turgaja z łódką. Możecie sobie wziąć płetwy, maskę i po prostu popłynąć. No to jest może 100-150 metrów od brzegu maksymalnie. Więc to nie jest problem. Ja tak zrobiłem. Jerlin z Bibi gdzieś tam na łodzi sobie szukają tego turtla, a ja sobie popłynąłem, wszedłem do wody, popłynąłem po prostu, żeby z nim popływać. Dużo ich jest, sporo. To nie są takie gigantyczne, duże żółwie, na przykład jak na Madagaskarze. Te są mniejsze. Powiem wam jedną rzecz, takiej, której byłem bardzo w szoku wczoraj. Dalej jesteśmy tutaj na wyspie na Bali, ale wczoraj okazało się, że nie zapłaciłem rachunku na telefon w sieci Orange i tak, aplikacja sieci Orange nie działa. A przy wejściu na stronę Orange nie mogłem, bo dostałem taką informację, słuchajcie. Bardzo duży problem. W teorii tutaj informacja jest, że Filipiny blokują, ale w praktyce dlaczego aplikacja nie działa? Ten mój Orange. I musiałem użyć VPN-a, żeby zapłacić rachunek. Więc to taka dla was przestroga, żebyście zawsze mieli gdzieś tam zainstalowanego VPN-a, albo przynajmniej nauczyli się, jak go obsługiwać, bo w wielu krajach są takie dziwne restrykcje. Albo jeden kraj, jak Polska, blokuje wejście z zagranicy, albo drugi kraj blokuje wejście na dany rodzaj stron. Czekamy dalej na Bibi i Jerlin. O, właśnie rozmawiam z Mariuszem Szpakowskim, mówi, że zaciskają pasa wszędzie. Ale żeby polskie strony były zablokowane? Ja też jestem w szoku. Słuchajcie, musieliśmy się zmywać, bo było tak, że siedzieliśmy, dopóki Jerlin nie przyszła, to nikt nie chciał z nami zdjęcia. Ale jak przyszliśmy, no to 30 osób z nami chciało zdjęcie. Więc uznałem, że jak już skończyliśmy dawać te zdjęcia, to wsiadamy, wskakujemy na łódź i odpływamy. Właśnie jesteśmy... Super kolorek wody, popatrzcie się. Zwierzę teraz jest coraz chyba wyższy poziom wody, ale kolor jest przepiękny. Jedziemy na kolejny przystanek. Mamy godzinę 10 prawie. Czyli gdzieś na 12 powinniśmy być z powrotem. Bardzo płytko tutaj jest, słuchajcie, dlatego kuja tam siedzi, chłopak mały, i patrzy, gdzie jest za płytko, żeby nie uszkodzić silnika. A, i daliśmy chłopakowi tamtemu, jak to się mówi, sternikowi piwo, oby nas dowiózł do końca cało. Wiem, że to nieodpowiedzialne z mojej strony, no ale należy mu się browarek.
Witajcie na Virgin Island. Virgin, maybe it's 10 million years ago. Może 1000 lat temu była Virgin. Teraz to jest zwykła, bym powiedział brzydko, kurtyzana. Bo tutaj jest kilkaset osób i cały czas nowe łodzie przypływają. Taka, można powiedzieć, mielizna, byśmy powiedzieli. Fajnie wygląda moje Gucci, znaczy Jelin Gucci, ale pożyczyłem. Tam jest Bali, gdzie byliśmy i przypłynęliśmy tutaj, a tam już jest Panglao. Nie to, tylko tam. To jest taka wysepka z hotelem, z tego co pamiętam. Nie wiem, nie lubię tej Virgin Island, ale przygotujcie się, jak tutaj będziecie, że jest bardzo gorąco i nie ma gdzie się schować. A i wstęp kosztuje 50 peso od osoby. Też nieopłacone. Więc za całą wycieczkę wyjdzie i tak nas 4000 peso i tak. Plus jeszcze 1000 za przewodnika. Jelin wzięła, patrzcie się, jakie tam tańce odchodzą. Ho. Że się dziewczyny nie wstydzą, to jestem w szoku. Island hopping na Boracay, Coron i Panglao. Mogę jednoznacznie powiedzieć, że na Coron jest najlepszy i Coron wygrywa z tym wszystkim. O, moje kochane, jak wam się podobał widok z drona? Nothing special. Oczywiście trzeba zwiedzić, to takie wiecie, must visit, prawda? What's up, Mati? Ty. You like it? Here? Podoba ci się tutaj? A, fighting? O, patrzcie, mat w okularach Gucci'ego. A, super. Ciężka praca ta, praca influencera, wiecie? Trzeba na słońcu stać, po wyspach się szlajać, kamerę trzymać w ręku. Tak? Ale wszyscy zadowoleni. Virgin Island. Tam macie kuję, który chodzi od łodzi do łodzi i zbiera opłaty za wstęp na tą Virgin Island. O, idzie burza. Czarne chmury na Panglao. Chyba oberwanie chmury tam jest. Podejrzewam, że nas zmoczy. No powiem wam, że to coraz ładniej wygląda. I ładnie zaczyna grzmieć. Pięknie te chmury wyglądają, powiem wam. I mamy godzinę przed 12. Więc można powiedzieć, taki szybki island hopping zrobiliśmy. Jelly musi wszystko teraz posprzątać, coś tam. Słuchajcie, uznałem, że dam mu 1000 na piwku. Podsumowując, Dodgos ka di pamilya. Dodgos ka di pamilya. Podsumowując, nie wiem czy pamiętacie, 1 czy 2 blogi temu mówiłem, zaczepił nas ktoś na wejściu do Alona Beach i okazało się, że i proponował nam wycieczkę island hopping za 5000 peso. Z czego nie skorzystaliśmy, w hotelu się zapytaliśmy, 3000 peso plus opłaty i dojazd. I to wybraliśmy, czyli łódź nas kosztowała 3000, but summa summarum zapłaciliśmy tyle samo, bo 1000 za wstępy i 1000 na piwku, ale pieniądze trafiły w dobre ręce, tak? Bo podejrzewam, że oni zarabiają najmniej, czyli jakieś, nie wiem, jak zarabiają 40 zł za takie parę godzin pływania, to jest maksymalnie, ale ja podejrzewam, że to jest 300-350. Więc tak to wygląda. No i co, no dzisiaj już po tylu godzinach to tylko chillaucik na basenie, trochę pracy dla was muszę zrobić, idziemy zjeść jakiś obiad, kolację pewnie w hotelu, więc
jak coś mi przyjdzie do głowy, bo muszę na parę pytań odpowiedzieć, które zadawaliście, to jeszcze dzisiaj dogram. Dobry wieczór. Słuchajcie, jak wiecie, dzisiaj byliśmy na Island Hopping i spędziliśmy parę godzin w łóżku, bo zasnęliśmy po Island Hopping, tak nas słońce przygrzało, a później w basenie, a teraz jesteśmy na kolacji. I zobaczcie, poczekajcie, zobaczcie, zamówiłem Cezar salat. Myślałem, że będzie mała, a to jest moja ręka. Salat. Jest gigantyczna, a ja podobno jestem na diecie. Zaraz wam pokażę, bo tutaj jeszcze w hotelu nie pokazałem. Jedzenie jest bardzo dobre. Wczoraj jadłem pizzę. Oczywiście ceny europejskie, tutaj trzeba się przyznać, albo nawet więcej niż europejskie. Wczoraj jadłem pizzę, a przedwczoraj, what day, 2 days ago in here. Red Thai chicken, tajskie żarcie. I dostałem taką porcję, że odechciało mi się tajskiego żarcia na kilka dobrych dni. Dużo kurczaka będzie wam powiedzieć. Mamy boczek, sałatę, grzanki, nie twarde, mokre. Mamy zestawik masełka i 3 chlebyków. What is the name of this? Pansit Canton. Pancit Eat na kuya. You go to ate. i spaghetti You go to ate baby dla mata. Baby. Oh my god, salat. A, jeszcze zupka Sinigan. Powiem wam, że polubiłem tą zupę Sinigan ze świnką. O, dobrze, daj mi. Mat nie chce listka. Chyba nie. Mięta. To my się zabieramy do jedzenia i to będzie chyba dzisiaj na tyle. Dobranoc życzę wam. Dziękuję oczywiście patronom za wspieranie i naprawdę jestem w szoku, że no już muszę dla was, dla patronów przygotować pokoje, prawda? I w ogóle, i wszystko. I siłownię, i swój czas. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.